Witam szanowne grono graczy. Dzisiaj jesteśmy w Cyberpunku, już nie żyję, jestem z tego strasznie zadowolony, ponieważ update 2.0 wszedł i Max tak mnie dopadł. Rozwaliłem gości, słuchajcie, do 5. gwiazdki, tłukłem policjantów, aż w końcu stwierdziłem, że trzeba się zmywać, bo już roboty przyszły z karabinami i było ciężko. No ale długo nie uciekałem, bo mnie namierzyli, wyłączyli mi pojazd. Musiałem wyskoczyć, eksplodował, później się zjawił nad moją głową Max, tak? Suspect is a confirmed cyber psycho. Do not engage. A backpack squad has been dispatched. Neutralizing threat. I była totalna sieka, więc całkiem fajny jest ten update. Zapraszam po szczegóły, hej! Dobra, czytuję ostatni punkt kontrolny. Zacząłem dopiero grę. Rekomendowano, żeby zacząć od nowa i wyłączyć wszystkie modyfikacje, które macie, bo mogłoby to w jakiś sposób źle zadziałać na waszą gierkę. I właściwie powiem wam szczerze, że jestem w niebo wzięty, może nie do końca, ale zaskoczony. Tutaj przyciszę trochę grę. Zaskoczony ilością zmian, tak naprawdę. Z tego względu, że przytrzymamy sobie Alt i schowamy broń. Z tego względu, że przechadzam się przez Night City i w tym momencie zauważam, że ilość ludzi, którzy się nie powtarzają, jest całkiem duża. Jeżeli byśmy sobie poobserwowali ludność dookoła, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem przy nowej gierce, to cały czas jak sobie idziemy, to właściwie nie widzę nikogo, kto by wyglądał identycznie. Pamiętacie na premierę? Bo tutaj mały notice. Ja grałem na premierę, później trochę po premierze i później sobie przeszedłem grę i później odpuściłem. Nie wracałem do niej. Więc po takim czasie nie jestem w stanie zidentyfikować, czy co weszło tak naprawdę w update'cie 2.0, chociaż mamy tam, za chwilę wam pokażę dokładną rozpiskę. A co weszło, wiecie, z czasem, nie? Więc dla mnie to jest taki szok kulturowy. O! Dobra, to jest facet, to jest kobieta. Myślałem, że są podobni, mają podobny fryz. Ale jak tak sobie biegam i szukam, to ciekawa sprawa, że się nie powtarzają. To jest super, bo masz wrażenie, że to miasto jest takie żywe, a wtedy na premierę to praktycznie hey guys, mieliśmy klony ludzi, więc to nie była gierka gotowa do gry. Ale słuchajcie, rewamp jest praktycznie wszystkiego, od sprzętu, od porównywarki sprzętu, po perki i tak dalej. I dzisiaj wam to pokażę, więc wejdźmy sobie może na postać. Jak widzicie, tutaj mamy refleks, tararara, budowę ciała. Jak widzicie, to kompletnie się zmieniło drzewko. W zupełności. Mamy tutaj pewne rzeczy, gdzie na samej górze są super turbo masakryczne rzeczy, na przykład do strzelb. Bardzo polecam strzelby z bliskiej odległości, są super. Ale jak tak przechodzimy dalej po refleks, to widzę, że tutaj ostrze zostały mocno pozmieniane. I w ogóle mamy tutaj takie drzewka, i takie pomniejsze update'y, które ci pozwalają robić różne dziwne rzeczy. Ja to tak przelatuję, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to wygląda. Po lewej stronie macie atrybuty, punkty atrybutów, po prawej stronie punkty atutów i sobie wbijacie, wiesz, czym wyższy atrybut, tym możecie się dostawać. Tutaj potrzebujecie 15, tu potrzebujecie 20, czyli podobnie jak było, ale jest totalna inna struktura tego wszystkiego. Zauważyłem, że są też umiejętności dotyczące pojazdów i to mnie bardzo zaskoczyło, bo tutaj coś takiego jest, że jak aktywujecie wspomaganie, nie? Herenzikowa, to na przykład jednocześnie celujesz i zaciągasz hamulec ręczny. Są takie mechaniki stricte do walki w pojazdach. Albo tutaj spowalniasz czas w trakcie jazdy, a gdzieś tutaj też zauważyłem, że możesz wyskakiwać, że masz umiejętność wyskakiwania z pojazdu albo strzelania z pojazdu, tego typu rzeczy. Nie tutaj przykuła uwagę właśnie mechanika rzucania nożami, więc jest tutaj od skradania, kocie ruchy. Tutaj możemy też wrzucić szansę na redukcję obrażenia,
szanse dłużej was wykrywają, że tak powiem, dłużej muszę poświęcić czas na wykrycie. Jakiś ninjitsu, styl walk treścią i to jest bardzo ciekawa sprawa z tego względu, że zachęca mnie to do ponownej gry. Poważnie. Sokole oko, tutaj mamy rzeczy dotyczące pistoletów, rewolwerów, karabinów, więc jest to tak sensownie posegregowane. No i oczywiście karabiny snajperskie, koncentracja i tak dalej. Całkiem nice. Ja jeszcze nie grałem nigdy postacią na turbo hakowanie, więc mnie to już bardzo ciekawi, jak wyglądają haki. Czy tu się coś zmieniło w tym temacie? Ogólnie używa się ich, jak zapewne wiecie, dość szybko i sprawnie, więc tutaj nie ma problemów. Ale przejdźmy, słuchajcie, do zdolności technicznych, bo tutaj jest coś takiego jak licencja na wszczepianie. Możecie więcej wszczepów mieć. Na poziomie drugim dostajecie jeszcze 40 punktów pancerza, co jest ok. Ale mamy coś takiego jak Edge Runner, gdzie hej, możemy przekroczyć limit kosztów wszczepów o 50 punktów, kosztem naszego zdrowia, czyli możemy być totalnym freakiem, mam nadzieję. I tu mamy coś takiego jak podwójna specjalizacja, czyli odblokowuje drugie miejsce na wszczep rąk. O tym dlatego mówię, ponieważ jak wejdziemy w zakładkę wszczepy i tutaj jest coś takiego jak odblokowanie, jeżeli odblokujemy to miejsce, a odblokujemy je poprzez drzewko i możemy przejść do drzewka i znajdujemy się właśnie tutaj. On nam od razu pokazuje, co my powinniśmy mieć, co potrzebujemy. Tutaj jest właśnie to miejsce na dodatkowy wszczep na ręce. Więc hej, to jest całkiem fajna opcja, żeby tutaj iść. A dlatego o tym mówię, ponieważ rzeczywiście potrzebujemy tutaj zdolności techniczne stricte, żeby iść na super szczepy i totalną rozpierduchę. Po prawej stronie mamy broń elektro, że tak powiem, władcę piorunów i grom, czyli to jest całkiem fajna sprawa. Na początku dostajemy broń, która całkiem świetnie sobie razi gości, jak traficie w głowę, no to to otrzymuje ostry wpierdziel. Co jest jeszcze istotne, jeżeli wyjdziemy sobie stąd, to mamy w ekwipunku wytwarzanie i w ekwipunku wytwarzanie, jak zapewne pamiętacie, bo ja już kurde powoli przestaję pamiętać, ma się ulepszanie, przestaję pamiętać. No tak, jakbym nie grał w ogóle, to bym przestał pamiętać. Możemy upgrade'ować te bronie ikoniczne. I właśnie tutaj możemy je wzmacniać, są poziomy i to są te komponenty do wytwarzania. Tutaj jest generacja pierwsza, trzeba ich mieć 75, ale tutaj możemy już wytworzyć komponenty, no to jest to, do generacji drugiej, więc powolutku sobie można to wszystko rozwijać. Co jest jeszcze istotne, znalazłem u różnych sklepikarzy dużo innych przedmiotów. Wszczepów, buffów, jakiś wzmacniające twoje leczenie, jest dużo innych rzeczy. Dziennik też się zmienił, całkiem spoko. Porównujecie bronię, to macie no, troszkę inny system. Włącz porównanie, tabulator. Tak, macie inny system porównywania broni, to mi się bardziej podoba, jest to składne, jest to całkiem spoko. Troszkę inaczej to wygląda. O, co to za mały koleś. Ty, fajnie to jest to zrobione. Powiem wam szczerze, że naprawdę jak przechadzam się tymi ulicami Night City, to czuję, że hej, to jest w końcu gierka, którą powinniśmy otrzymać. Co jest najistotniejsze, spróbujcie się naparzać z policją. W momencie, kiedy się, tutaj macie mniej więcej wideo, gdzie to robiłem, naparzałem się ostro z policją, długo to trwało, było dużo ciał, amunicja mi się już powoli kończyła. Więc troszkę lipa. Ale doszedłem do momentu, kiedy rzeczywiście, po pierwsze, kolesi nie spawnują się na tobie, na twojej głowie. Przyjeżdża po prostu radiowóz gigantyczny, gdzie wyskakują kolesie. Jak sobie z tobą nie radzą, to później wysyłają roboty na ciebie. Takie opancerzone. A na ostatni etap to jest rzeczywiście przyletują po ciebie AV-ką i jest totalna rozwałka, czyli goście już nawszczepiani, którzy są dedykowani do rozwalania wszczepoświrów albo cyberświrów, bardziej można było powiedzieć, więc jak najbardziej Max tak przyjeżdża po ciebie i cię po prostu demoluje. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tak, że będę tak nawszczepiany i tak silny, że ich pokonam, ale hej, to jest taka przyszłościowe wyzwanie. Tak więc ogólnie, reasumując, całkiem spoko. Jest to całkiem spoko. Jeżeli dawno nie graliście w Cybera, czy tam nie przeszedliście go nigdy, bo coś was wkurzyło tutaj, to teraz to miasto wygląda fajniej. Polecam.
Ja sobie zagram rzeczywiście. Teraz jestem na etapie grania jeszcze w Starfielda. Dopiero początek, sam początek i poznawania tego, czy to jest coś warte. Ale o tym sobie pogadamy w innym odcinku. Mam nadzieję, very soon. Potrzebuję tylko troszkę więcej czasu, żeby sobie w niego pograć, żeby o nim w ogóle coś pogadać. Pewnie już żeście ostro tam grali, tworzyliście różne statki i tak dalej. Ale Cyberpunk, kurde, no jest to chyba jedna z lepszych gierek o Cyberpunku. I awesome wygląda. Rzeczywiście, w szczególności jak macie RTX on, to te odbicia są wow. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.